Dzień dobry, dzień dobry. Pewnie się zastanawiacie, co to za taniec. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, a my zaczynamy dzisiaj z grubej rury. Proszę, wideo dla Was. Вова, добре вийшло. Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимаем. Do serca i rozciągamy. Taka rosyjska joga pionierska. Tak, pionierska joga. A więc to, bo może właśnie, to wszyscy mówią, że to w Indiach, a może to w Rosji powstaje. Tak. W Rosji wszystko powstało pierwsze. No, jest bardzo możliwe. Tak. Ale widzę, żebyś się odnalazł, bo widzę, że i Powiem taniec ci, ci się nuta podobał, i kroki takie w sam raz dla mnie. Wiesz co, trochę to przypominało, jest taki mem, jak Leonardo DiCaprio tak idzie, jest taki uśmiechnięty i on tak tymi rękoma. Tak, ty taki pionierek, taki podchujaszczyk, to tak. Tu taką kokardkę. Kokardka, nie? Tak, donos na rodziców, nie? Że tam, Tak. Co powiesz o takiej imprezie? No bo wiesz, no tam widać, że... Mi się, wiesz co, mi się to nie podoba, ale ja nie jestem jakimś fanem takich imprez. No okej, ale chodzi mi ogólnie o styl, wiesz, klimacik imprezy. Nie wiem, czy zauważyłeś, na stole były wydrukowane sztuczne dolary. Mówię ci, że mi jakoś to nie leży, no ale widzę, że tutaj ten odnalazłeś nie, no bo wiesz, zaginioną miłość. Mówimy, że Rosjanie troszeczkę tęsknią za tym Związkiem Radzieckim. W złych czasach, Mati, się urodziłeś, albo w złym kraju. Nie no, ja w dobrym kraju się urodziłem. Ja bardzo się cieszę, że w tym kraju się urodziłem, bo gdybym urodził się w tamtym kraju, to na pewno nie byłbym tak szczęśliwy. Właśnie tam bym sobie robił z kimś film o tobie i tam byś nie, mówił. Ja i myślę... w prawo, i w lewo, byś był tym instruktorem i tutaj tak. Pozycja, tak. Nie, ja się obawiam, że jakbym urodził się w tamtym kraju, to niestety miałbym pecha i mógłbym już nigdzie nie nagrywać do tego momentu, bo jednak... Byś bronił ojczyzny, tak? Tak i ewentualnie... A to nie znałem, że ty taki patriota jesteś, o proszę. Bardziej pechowiec, jeżeli chodzi o odbieranie listów. Poza tym jestem wysoki, więc ciężko by było mi się gdzieś schować, gdyby przyszli. Tak. Na nietoperza, no tak. Tak, na nietoperza, czy gdzieś w szafie byłoby mi ciężko. I co w najlepszym wypadku mogłoby się wydarzyć? Mogłoby się wydarzyć to, że mógłbym podziękować uczniom z pewnej szkoły, która produkuje pewien sprzęt. I postanowiłem też przetłumaczyć to wideo, bo myślę, że to jest ciekawy kierunek. Wiesz, w różnych szkołach różne rzeczy dzieci robią. Spójrzcie na to, co robią. Widziałem, kiedyś bomby robili, a teraz... Tak, teraz chyba się troszeczkę poddali z entuzjazmem i zobacz, co robią. Шлифовка – это уже последний этап изготовления такого нужного для госпиталей предмета костылей. Их в этом году начали делать ученики Алслободской школы на уроках технологии. Инициаторами выступили заинские волонтеры Валентина Михаила Атласовы. Сейчас уже почти готова к отправке очередная партия изделий из натурального дерева. Первоначально мы хотели только из вязи сделать, то есть старину эта древесина пользовалась как раз для изготовления вот этих приспособлений для костылей. Но, оказывается, и береза себя неплохо показывает в этом деле. Всего ребята уже отправили в госпиталь около 40 пар костылей и тростей. На сборку уходит около 20 минут. Всего же на изготовление изделия 2 часа. Занимаются дети после уроков или по вечерам, чтобы шум станков не мешал учебе. От станков много очень пыли, стружки. Это видно, заметно в мастерской. Если там нету опилок, значит, этой мастерской ничего не изготавливается. No i zobacz, jaki przede wszystkim to jest pan ochotnik. Wiesz, on ochotniczo... Mocno depresyjne to widać. Dlaczego? No, dlaczego? No wiesz, no, co niektórzy robią dla taty, wujka, może brata.
Może dla siebie w przyszłości. A może nawet dla siebie w przyszłości, nawet nie wiedząc, że wiesz, Tak. potem wiesz, trafią do tego szpitala, nie? To takie już Patrzą, nie a tam będzie kula tak z ładne, podpisem jego. a Nie? tam z inicjałami jego, nie? Ale zobacz dwie rzeczy. Przede wszystkim dzieci pracują po godzinach nauki szkoły, żeby nie przeszkadzać w nauce. I z tego, co rozumiem, robią to w jakimś czynie społecznym, czyli darmowa siła robocza. Więc No tak. jest to... Ale bo pan mówił, że nie używają narzędzia, ale ja widziałem wkrętarki były. Więc... Tak, i ja pamiętam lekcje techniki i też mówiono Też tak. tak kule robiliście? Nie. Właśnie, ja to robiłem karmnik dla ptaków chyba. No właśnie pamiętam, robiliśmy karmnik, albo co było całkowitą abstrakcją i drodzy widzowie, powiedzcie, czy też tak mieliście. Nauczyciel techniki wyjmował co jakiś czas takie prostokątne blaszki, które mu non-stop rdzewiały. I jedynym zadaniem naszym było szlifowanie tych blaszek z rdzy. Tak mijała godzina, po czym on je odkładał na miesiąc z powrotem, one znowu rdzewiały, a on znowu je dawał nam i znowu były szlifowane. Albo inne zajęcie, to pamiętam z swoich czasów podstawówki, nie wiem, czy ty też tak miałeś, był plac wyłożony taką kostką, ale taką, wiesz, wielkie kwadraty, jak to za komunizmu kładli, nie kostką bułkową, i pomiędzy szczelinami wyrastały kępy trawy. No i dostawaliśmy szpachelki, no i musieliśmy to wycinać. I wiesz, 30 chłopaków, bo 2 klasy łączone były, dziewczyny sobie robiły sałatki jakieś i wpierdzielały. Ale co z tego, co wy wycięliście? Nie, one miały zajęcia, wiesz, praktyczno-techniczne, robiły sobie jakieś sałatki czy coś takiego, a my ze szpachelkami, wiesz, upał czy coś. No. Myślałem, że już w twoich czasach takiego szowinizmu nie było, że tutaj... Ale mój nauczyciel techniki był taki mocno... starej daty, tak? Mocno starej daty, tak. Ale pamiętam, że mieliśmy takie wiertarki na stołowej i on mówił tylko, nie możecie tego robić, ale chodź i trzymaj tu. Mówię kobiety. Dziewczynki do sałatek, do kuchni, a chłopcy... Tak, no nie. tak. Taki był podział obowiązków i to lata, wiesz, no, późne lata 90. jeszcze takie tematy były. Dajcie znać w komentarzach, czy macie takie wspomnienia i co wy robiliście na zajęciach praktyczno-technicznych, bo ja pamiętam te szlifowanie tych blaszek, czyszczenie ich z rdzy i tylko te wycinanie szpachelką tej trawy, to jakoś jedyne wspomnienia, które mi się zachowały z tych zajęć. Ty masz jakieś dodatkowe? Ty co robiłeś na takich zajęciach? Tylko tę budkę dla ptaków, czy coś jeszcze? Na tych technicznych? No. To tak już słabo pamiętam. Ale kul takich do szpitali ci się nie zdarzyło robić? Nie, ale ja jeszcze chodziłem, było przysposobienie obronne, to chyba już nie było takich. Ja miałem jeszcze. A, było jeszcze. Było, tak, zakładałem tą maskę. Maskę, tak? Granatem rzucałeś też? Tak? Nie, granatem nie rzucałem, a maska była strasznie ciasna, bo ja mam dużą głowę, może tego nie widać w ekranie, ale mam bardzo dużą głowę. Nie umiem nigdy okularów na siebie kupić, bo są wszystkie za wąskie. No i z tą maską miałem problem, bo była taka... Chyba w szkole była jeden rozmiar. Każde dziecko, kto nie miał kataru, to wiesz, zakładał po kolei tą maskę. No tak, takie wspomnienia były. No ale to z tych technicznych, pamiętasz coś jeszcze u siebie? Wiesz co, nie, ja to jakoś te obronne, bo pamiętam, że mieliśmy też chyba, nie wiem czy teraz są, a powinny być kiedyś takie z pomocy, czyli pierwszej pomocy. Z pierwszej pomocy. Teraz to są pewnie maseczki, ale wtedy było bez maseczek, więc to było Musiałeś usta robić kolegom z klasy. Tak. Było to... Okej, to... Dziwne. Ja nie pamiętam, to musiał nauczyciel mieć niezłą frajdę. Tak. No dziwne czasy trochę. Było wtedy tak, że pojawiały się takie łapówkogenne praktyki, że
pani profesor, to tutaj jest 5 zł, ale ja tą Klaudię chciałbym usta, czy coś takiego? Tak? Nie, Działa się? nie kojarzę. Okej, no bo to wtedy można by było sobie załatwić, wiesz, jakoś chociaż w ten sposób. No ale czyli takie zajęcia praktyczno-techniczne to pamiętasz tylko karmnik, a zajęcia takie artystyczne nie, coś miałeś? jeszcze było, tylko teraz wiesz, że tak mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, nie wiem, sobie... Bo ja chcę teraz tak, wiesz, płynnie przejść do następnego tematu o zajęciach muzyczno-artystycznych, czy miałeś i czy pamiętasz? Bo ja nie jest, znaczy ja jestem bardzo uzdolniony muzycznie, natomiast... To wszyscy już wiedzą. To już zauważyłeś, tak. Natomiast miałem zawsze 5 z tej muzyki, bo kiedyś były 5, nie było ocen wyższych, ale artystycznych to nie, artystycznie to nie. Jakoś. To zanim przejdę do tematu, bo przypomniał mi się komentarz jeden z naszych widzów, ktoś błagał w komentarzach, abyśmy wypuścili płytę. Tak, na której śpiewasz kolędy. Są takie prośby. Ja myślę, że ja bym słuchał codziennie, tak? Zwłaszcza w dni, w które miałbym gorszy humor, byłoby rewelacyjnie. A wspominam o tych zajęciach artystycznych, gdyż mamy jakieś takie dziwne korelacje między... Jak będziesz miał urodziny, mogę ci zaśpiewać Happy Birthday. Okej, dobra, trzymam cię za słowo. Natomiast ja idę w stronę dyktatorów. Oni mają pewne ciągotki artystyczne. Mieliśmy malarza z Austrii, tak, troszeczkę niespełnionego. A czy wiesz, czym się trudził Władimir Putin w dzieciństwie? Jakie artystyczne ciągoty miał? Albo do czego go zmuszał? Za kata się przybierał, nie wiem, czy to można uznać za artystyczne ciągoty. Może, tak, ale czy artystyczne? No. To może takie gorzej. Nie, no trochę tak, aktorskie, no bo tutaj się, wiesz, wcielał się w rolę. Tak. Tutaj. Ale to ja podam wam pewną ciekawostkę, którą mało z was pewnie zna. Słuchaj, mam wideo i to sam się przyznał. Я помню, знаете, когда я еще был совсем молодым человеком, занимался спортом, борьбой, но родители решили в какой-то момент, что я должен больше внимания уделить музыке. Им очень хотелось, чтобы я играл на баяне. Ale o tym akordeonie to nie widziałem. No właśnie, więc mamy znanego akwarelistę i znanego akordeonistę. Ten akurat mniej znany i mniej spełniony, chociaż ten drugi też był niespełnionym malarzem. Czyli wiesz, tu jest gdzieś ta koneksja, że obaj są niespełnionymi artystami. A no szkoda, że się nie spełnił, bo tak mógłby teraz chodzić po tych ulicach Petersburga i tam grać dla ludzi, nie? Tam tak, ale obawiam się, że jest teraz duża konkurencja. 100 rubli, nie? Tam. No. A tak to wysyła na te wakacje na Ukrainę, więc no nie wiem. Tak, no niestety uczcie swoich dzieci malować i grać na akordeonie, a może nie uczcie, bo to może jest taki kierunek, że jak zaczniesz malować albo grać na akordeonie, to potem może ci się troszeczkę... Ale wiesz co, ale bo może dlatego, że niespełniony. Nie znamy dalszej, a dlaczego przestał? Może ktoś powiedział, że brzydko grasz. I jemu się smutno tak, zrobiło. to podpalę Europę. Wiesz? Podpalę Europę, tak? Brzydko tak namalowałeś, ten, no. Nie dostał się do szkoły. Ktoś powiedział, o jakie dziadostwo tego, nie? On mówi, tak? No zobaczycie. Ja wam pokażę, moje obrazy będą wszędzie. Moje obrazy będą w każdym mieszkaniu. Mój portret będzie wisiał wszędzie. No to jednak... I się spełniło potem. To może artystyczne przedmioty trzeba, wiesz, usunąć jednak. Nie, no nie, wiesz, dzieciom nie można przykrości młodzieży robić i tak. Albo popierać. Jak ktoś ma talent, a jak nie ma talentu, to też. Tak? Trzeba popierać, jak nie ma talentu, to też? Ja bym chciał przejść płynnie do syna Patruszewa, do młodego Patruszewa. Bo tak nam się dzisiaj rozmowa układa, że ja mogę wrzucić kolejne wideo.
mam wypowiedź Patruszewa, bo pewnie wielu z was się zastanawia, widziało starego Patruszewa, ale rzadko kiedy można zobaczyć wideo z młodym Patruszewem. My tych zdjęć i filmów nie pokazujemy za często, a przetłumaczyłem wypowiedź odnośnie jajek, więc zapraszam do obejrzenia wideo. Мы уже давно поняли, что у нас не очень спокойная ситуация по яйцам, что у нас растет цена, и достаточно давно начали предпринимать меры. Мы, во-первых, улучшили наши меры поддержки для производителей и яйца, и мяса птицы. Они смогут финансово чуть больше от нас получать для того, чтобы стимулировать производство. Во-вторых, мы активно работаем сейчас с сетями, чтобы они заключали прямые контракты, прямые договора с производителями, и это тоже отразится на конечной цене для потребителя. Ну и самое главное, мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену. Мы ожидаем, что в ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать к нам яйца из Азербайджана, а буквально там, я думаю, что недели через 2-3 уже пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цену. А когда мы сможем с полной уверенностью сказать, что ситуация с ценами на яйца стабилизировалась? Вот это как раз через 2-3 недели, когда пойдут? Знаете, яйца вообще это достаточно сезонный продукт. Вот в это время всегда цена на яйцо, она возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая, скажем так, не очень для нас комфортно, цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться. No i widzisz, odpowiedział bardzo ładnie, ale troszeczkę był zdenerwowany. Taki... Ale wiesz co, no to tak jak młody Putin, tak jak oglądałeś te filmiki z Finlandii, to też tak. Też taki nigdy nie przestraszony. powiedział, nie? Mhm. Że Tak, wiesz, taki... w takim dresiku. Nawet fryzurę miał podobną, taką, podobne, wiesz, to takie tą grzywkę taką. Też sympatyczny trochę ten człowiek jest, nie? Tak, tak. I nie wiem, czy zauważyłeś, że zapowiedział wsparcie firm produkujących jaja. Nie, ja coś innego zauważyłem. To zaraz. Może ty. Tak, ale powiedział, że nieznaczne wsparcie. Taki niuansik, nie? Takie nieznaczne wsparcie dla producentów jaj i drobiu, czyli zapowiedział, że tej kasy za dużo nie będzie i że ma nadzieję, że ceny spadną, bo to jednak nadzieja to piękna sprawa. Wiesz co, jak na takiego jednak ministra, który pewne decyzje za to podejmuje, odpowiada. to on tak dużo tych nadziei i że tak. Może się uda, nie wiadomo. Jaja to sezonowy produkt. Właśnie, też, to właśnie to wyłapałem. Aha, że tak, bo wiesz, drzewa jajowe owocują tylko kilka razy w roku. Przecież kury niosą się raz w roku. Tak, więc... mają kurzą ciążę 9 miesięcy, jak zrobisz, nie przyspieszysz tego. Ty myślisz, że on jest niedokształconym ministrem rolnictwa? Myślę, że go ktoś chyba w błąd prowadził. Bo oni kłamią od dołu do góry. Kunika, wiesz, pierwszy raz był, on się pyta, a ta kurza ciąża to ile? A ten rolnik tak palnął. 9 miesięcy, aha. Zanotował. Nie, on sam nie notuje, tylko sekretarce z tyłu. Zanotuj to. Ona tak spojrzała na niego, ale zanotowała. Bo to oni kłamią od dołu do góry. Więc ktoś go okłamał na dole, że sezonowe. I to tak później idzie drabinką i on tak przyszedł do Putina i ten się wkurzył, go tak zbeształ. Dlatego on się tak kajał, nie? Bo opowiadaliśmy, że on się tam strasznie kajał, że to jego wina, że coś tam. Nie, bo tam, wiesz, Putin przeklinał. Nawet, tak, bo jak ten mu przyszedł i Putin go pyta... jak mu powiedział o tej ciąży jajowej. Tak. Putin go pyta, czemu nie ma jajek? On mówi, te kury w ciąży już 8 miesiąc. Czekamy, jak to przyspieszyć. Putin na niego patrzy, ty jesteś ministrem rolnictwa. Przeproś ja chyba muszę z ojcem pogadać, tak? Za dłużej nie może być, nie? I tam bluzgi, nie? Tak spojrzał na tego ojca, co ty mi tutaj podajesz, nie? To jest twój syn? To jest twój syn? Nie był zbyt zadowolony.
myślę, ale to teraz już widzicie, jak wygląda młody Patruszew. Ja mam nadzieję, że jednak to się wszystko uda. No jak on ma być prezydentem w przyszłości? No to wiesz. Powinni, wiesz co, bo oni to źle robią. Powinni jakieś tam na tego ministra rolnictwa jakieś testy wprowadzić, nie? Na przykład pokazują żyto, pszenica, nie? Albo na przykład obrazki, świnka i obrazki, krówka. nie? Świnia, krowa, nie? Jak robi krowa i masz do wyboru B, mu. I ja tak, kiedyś wiesz, widziałem, musisz... tak, ale to dziecko, tak, dziewczynka 4-letnia, tak, leciała za kaczką wołając królik, nie? Bo tam pierwszy raz widziała na wsi, bo przyjechała z miasta. No ale ona miała 4 lata, no. A no on tak. ma chyba 40 tak na oko. No może mieć, parę może chyba. mieć. Więc... Bo w ogóle wiesz co, to wydaje mi się, że powinien on powiedzieć, jak ja bym był takim ministrem, to powinien powiedzieć, sektor jaj odpowiada wiceminister. I proszę go pytać. I ten niech się kaja, jakiś anonim, wiesz, a nie, że syn Patruszewa. No przecież on miał być prezydentem. Jaja do niego przylgną już nie, no na teraz zawsze. jaja mogą mu się od niego nie odkleić. No. Tymi jajami do końca życia może, tak? Tak. No, to poważna sprawa. Samochód. Ja bym chciał do niego wrócić. Tak. Bo ludzie prosili, żebyśmy ponownie go podali, no bo to jest taki obrazek, który można sobie odświeżać co jakiś czas. Znaczy ja taki zastanawiam się, bo może już tej nazwy może powinna zostać. Chyba że macie pomysł, jak powinni nazwać. Właśnie. Zróbmy, słuchajcie, piszcie w komentarzach swoje pomysły, no bo on się nazywa w tym momencie testowy, nie? Nie, on się nazywa jakoś też inaczej. Jest napisane Amber. Testowy. Ale testowy. na Amber jest informacja. Nie. Amber? Tak. Amber nazywa? Tak, że Amber. Tak. Są czerwone. Zawstydzony bursztyn. się zarumienił. No, ale ja chciałem z tobą porozmawiać. Mi to tak przypomina połączenie Multipla, taki Fiat był chyba z tym, z Maluchem. Tak. No... I tak w kreskówkach też takie samochody czasami są. Tak, i wypadają z nich, wiesz, dziesiątki klaunów z jednego wozu, nie? Ale ja chciałem ci powiedzieć, dlaczego wracamy do tego tematu, bo nie wiem, czy pamiętasz, w poprzednim Jaruski mówiliśmy o oszczędnościach w produkcji samochodów, co można wywalić. I na przykład ale wiesz co, ja mam tu pomysł, jak on powinien się nazywać. Tania. No zamiast ispitania, tania. Już. Okej. Tak ładnie by było. No w sumie nawet pasuje. Co ty sobie kupiłeś? A ja sobie kupiłem tanie. Ale nie wiem, czy pamiętasz, co mówiliśmy w ramach oszczędności, że należy wywalić tylnie drzwi, należy wywalić okna. No i zobacz, oglądają. Nie ma tylnych drzwi, nie ma okien, więc nie ma tych mechanizmów, elektrycznych szyb i tak dalej. Natomiast są z przodu 2 haki do holowania, jakby się jeden zepsuł. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Tak. I tu mamy też zaraz na wysokości ale światła. te na przykład widzę światła tak po oszczędności. Tak. Bo to latarki są włożone, bo to możesz później wyjąć. Takie LEDy. No. Bo to możesz wyjąć, tylko jest jeden temat, bo nie wiem, czy zauważyłeś. Powiedz mi, co to jest na przykład tutaj z przodu? Taki wlew, tak jakby światła brakowało jednego. O to ci chodzi? Na masce. No na masce. Bo tu jest chyba do ładowania, rozumiem, czy... Bo są 2 do ładowania, bo tak z boku jest. Jeden to jest wlew na paliwo. A to poczekaj, to nie jest elektryczny? No jest. Okej, nie, no. No ale wiesz, no. Ale myślę, tutaj na tej masce co to jest? Musisz określić, które to takie krzaczaste, takie wgniecenie na wysokości lusterka, tak jakby? Tak, no. No ja właśnie nie wiem, natomiast troszeczkę to wygląda jak jakieś takie zaczepy, bo zwróć uwagę, że obok tych haków holowniczych też masz 2 takie zaczepy i później nad wejściem do... powiększyć. Nad drzwiami
zaraz jak się drzwi kończą na samej górze, też masz taki zaczep, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam nie ma dojścia do silnika w ogóle, nie ma takiej, wiesz, klapy z przodu. No po co? No, nie ma potrzeby, no bo to jest elektryczny, no ale jeżeli oderwiesz te zaczepy, to wydaje mi się, że po prostu możesz podnieść całą karoserię. Że możesz sobie z tego zrobić taki kabriolet. Ale poczekaj, dlaczego założyłeś, że silnik jest z przodu? Nie no, silniki w elektrycznych pewnie są tam, gdzie koła. Po prostu nie ma go z przodu. Jest całe podwozie, dlatego jest takie wysokie, tak, dlatego masz ten schodek, bo to jest chyba trochę SUV, tak mi się wydaje. Tak, to jest SUV, zdecydowanie. Tak, i myślę, że właśnie masz tam takie odcięcie i możesz sobie tam w całym tym podwoziu trzymać te silniki i baterie. No, bateria i silnik pewnie jest właśnie w podłodze. Tak, a góra jest demontowalna i ja już rozgryzłem dlaczego. Masz cenę jakąś niską, pozytywną dla Rosjan w takim oto designie, ale możesz odpiąć te zaczepy i sobie tuningować i na przykład zrobić z tego auto, które jakoś wygląda, za odpowiednią dopłatą. Wtedy zdejmujesz te zaczepy, zdejmujesz całą tą ohydną górę i zakładasz nową, lepszą. To tak jakbyś takie obudowy na telefon robił. Że to takie Lego, tak? Tak, że to takie Lego, że dla plebsu, wiesz, dla wszystkich tania będzie tani amber. Tania. Mhm. Tak, ale jakbyś chciał, wiesz, taki design nowoczesny, zachodni, no to zdejmujesz te zaczepy, zdejmujesz całą górę i nakładasz jakąś taką bardziej zachodnią wersję. I zobacz, jaka to jest oszczędność, nie musisz zmieniać samochodu, możesz sobie zmieniać wygląd samochodu. Ruska technika. Słuchaj, nie wiem, czy widziałeś, są nowe wypowiedzi ministra Szojgu. Tak, podawałeś nam w czwartkowym, w środowym, w którymś scepie podałeś i ja sobie rzuciłem okiem i powiedziałem, że tego nie przeczytam, bo za bardzo się będę śmiała. To poradnik. Ale wiesz co, bo te dane są bardzo ciekawe, bo pokazują prawdziwe dane. Znaczy, ale nie wprost. Czekaj, bo zgubiłem się troszeczkę. Zgubiłeś, tak? Przy prawdziwe dane, tak. No poczekaj, co minister powiedział? Że mówił na przykład o stratach ukraińskich. Ile Ukraińscy według ministra stracili żołnierzy? 350 000. 380-350 tysięcy ranni i zabici, z czego 159 000, zobacz jak dokładnie, nie? To są zabici. I tam teraz wystarczy tylko taką prostą czynność zrobić, zamienić Ukraińców na Rosjan. No właśnie tak chciałem powiedzieć, że to tak bardzo bliziutko. No, skąd on gra w lustro. Gra w lustro. No, on po prostu jest ukrytą opcją taką. Żeby podać. On podaje dane. Prawdziwe dane. No wiesz co, Ukraińcy mówią, że 350 000. Tak, na przykład dostawy uzbrojenia na Ukrainę, ile podaje? 5,5 tysiąca czołgów bojowych i wozów piechoty, że Ukraińcy już dostali i użyli. I znowu zrobimy zamianę. Rosjanie tak mogli użyć. No i by się zgadzało, nie? No. Że tyle już mogli tam, że tak powiem, tego wszystkiego zużyć. Myślisz, że oni są aż tak bezczelni, czy to po prostu tak im wyszło przez przypadek? A może jeden z jego asystentów jest agentem i wiesz, i mu podkłada tak, żeby... Tak, i mówi tutaj, no może też tak być. Że wiesz... Tutaj jest też taka ciekawa, słuchaj, wypowiedź na temat... No właśnie, się nad tym zastanawiałem mocno, bo powiedział, że śmiertelność wśród rannych w operacji specjalnej wynosi mniej niż 0,5%. No i to mogłoby się też zgadzać w przypadku Ukraińców, ale powiedział coś dziwnego, że nadal wśród wszystkich walczących 0,5%? No nie, właśnie nie powiedział wśród kogo, powiedział, że wynosi 0,5% i nadal spada.
Oni zaczęli chyba zatrudniać jakichś, kurde, tych takich czarowników, co ożywiają. Nekromantów. To jak tak, masz i wiesz. Mają tych szamanów, no to może wiesz, każdym oddział ma takiego nekromantę bojowego teraz. Po stronie ukraińskiej głuptasy latają z apteczkami, a tam jest taki jakieś płomienie czy coś i tam staje te zombie czy coś. Staje i tam on tam, wiesz, trunę kleje i tam, wiesz... Taki zielony, ten zielony dym, nie? Tak, wiesz, tak w kreskówkach. Ten wstaje, tak? I tam potem walczy. No, możliwe. Bo to jest jedyny sposób, żeby osiągnąć takie statystyki. Natomiast też mówił, że według danych liczba zagranicznych ochotników chcących walczyć w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej wzrosła się 7-krotnie. Zagranicznych ochotników wzrosła się. Wiesz co, bo skąd to przyjechało kilku takich łapsterdaków, takich, wiesz, że... Nie obrażajmy tam, wiesz. No, nie, no ale oni tacy... Aha, no właśnie, z Nepalu, bo oni tacy bidulki takie byli, nie? I tak dalej. Ale mi zgadzało się, 7. Aha, bo wcześniej był jeden z Nepalu, a teraz 7. Teraz jest 7. No tak. No bo jednego złapali, wiesz, w Ukrainie, nie? To się z 7 nowych zgłosiło. To jego braci przyjechało pomóc go szukać. Skoro jesteście, to my wam tam pomożemy. My wiemy, gdzie on jest. Macie tu karabin, tak, idziecie, tam idziecie, tam. Wołajcie go po imieniu, pewnie mało popularny w Rosji, to odezwie się. Nie no, ale to wzrosty bardzo optymistyczne. Ale to czekaj, bo ty zakładasz, że on mówi, że to są rosyjskie dane, a co jeżeli te wozy bojowe, te 5000 czołgów, to jednak Ukraińcy dostali? Nam się mówi, że pomoc jest wstrzymywana, a tam leci. 5000 czołgów, wozów bojowych. Chyba nie wiedzą, ile mają, Polacy też. No. Ale wiesz, a może to jest to, co Niemcy obiecali? Może jednak dostarczyli. Że liczy te niemieckie obietnice. Tak, no. I mnoży przez Nepalczyków. Niemieckie obietnice mnoży przez wojujących Nepalczyków i mu wychodzi. Nie no, duża liczba. Duża. Ale jakieś drony, on wcześniej mówił 12 000 dronów wcześniej, że Rosjanie dostarczają. Tak, ale że cały czas za mało. To cały czas za mało. Bo Putin ostatnio powiedział, że za mało, nie jest zadowolony. Za mało produkują. Za mało rodzą dzieci, za dużo jedynie co piją, alkoholu za dużo. No, sam Putin nie, ale to już teraz będą mniej pić. Dekret jest. No tak. Czekamy na kartki cały czas. Jak ktoś nie oglądał, mamy dekret do 2030 będą najmniej, znaczy już teraz najmniej piją w Europie w statystykach, a będą jeszcze mniej i o ponad litr mają mniej pić. I ja już proponowałem tak, żeby nie było tak, że na przykład sąsiadowi wypijesz. Mają być normy, tak? 3,5 litra na głowę mężczyzny miesięcznie. No i to trzeba by w takim razie wprowadzić jakieś kartki. Tak? A jak się liczy taki limit? Liczy się limit ilość alkoholu dzielone przez ilość ludzi? Czy... No tak. Bo może zapowiedź Putina, że mają 3 razy mniej pić, to nie jest taka dosłowna zapowiedź, że mają 3 razy mniej pić, tylko że te szturmy na tą Awdiwkę będą trwały do 2030 roku i wtedy im się te statystyki wyrównają. A to będą więcej. Co więcej? Na głowę, bo to na głowę jest. No właśnie, dlatego pytam, czy to jest kwestia, że na głowę, czy po prostu całościowo? Oj, to w ogóle, to strasznie, bo tak spadnie liczba. Ale to zobacz, co on robi. Tu chce, żeby mniej pili, a jednocześnie na Awdiwce mu się zwiększa głowopicie przez te działania. No bo mniej głów, a picia... Ale wiesz, no może zużywają do tych eliksirów magicznych. Albo zużywają... Ale chyba większość jest na bazie alkoholu, wiesz, takie eliksiry jakieś, które pomagają, to chyba na alkoholu muszą być, wiesz. No, może dlatego, i w statystykach im spadnie.
Bo eliksiry się nie liczą pewnie. Albo jest jeszcze jeden koncept. Ci, którzy wyrabiali średnią za wysoką, to właśnie tam jadą. I wtedy masz... Mogą nie dojechać. Mogą zagubić po drodze albo zginąć już nawet przed tym frontem. Zdarzało się, tak? Natomiast wiesz... Ciekawe, czy właśnie wtedy wypłacają. Chyba wypłacą, nie? Żonie odszkodowanie. A to nie jest, że musi śmierć w walce ponieść? No nie, w drodze, tak. A alkoholizm jest tak uznawany... jak w drodze do pracy, nie? Masz w drodze do pracy wypadek. Ale słuchaj, alkoholizm jest uznany za chorobę. Jeżeli zginiesz po alkoholu, to jednak zginąłeś w walce. Z chorobą. Tak. I przegrałeś. Walczyłeś, ale przegrałeś. No ale to już, wiesz, wynik nie jest tutaj, bohaterem jesteś. Słuchaj, to miała być informacja na CEP, no ale stwierdziłem, że na CEP się nie nadaje. Dlatego, zresztą posłuchaj sam. Pamiętasz, jak mówiliśmy o giełdzie w Petersburgu? Tak, że ja może przypomnę, bo nie wszyscy oglądają na bieżąco. Szef giełdy w Petersburgu dał nogę, chwilę później giełda ogłosiła bankructwo, za chwilę giełda ogłosiła, że to nie ona wysłała te informacje o bankructwie, no i teraz co się dzieje dalej? Traderzy planują pozwać giełdę petersburską, ponieważ wszystkie transakcje przeprowadzone od 16 października zostały zablokowane, a środki w dalszym ciągu są pobierane z ich rachunków. Wiesz, miałeś rachunki, tak, te traderskie, no i masz poblokowane i tylko widzisz, że ci tam masz monitoring, że widzisz, ale to ja widzę analogię do tego drzewka. No tak, dlatego powiedziałem, że to na Jaruski. Bo tam też trzeszczy złowrogo. Tam coś trzeszczało, tak? Też było ich i zostało zabrane. Tak. No i co teraz? No okazuje się na przykład, że jednemu z użytkowników, który się skarży, pobrano z konta 1,5 miliona rubli. Według niego, jeśli nie ma środków, i to jest najlepsze, już tam nie ma środków, to nadal są odpisywane transakcje na minus. Ja wiem. Masz taki debet, nie? Tam Ja wiem o co chodzi. Bo to jest symulacja. Jest takie coś, że możesz sobie aplikację założyć do handlowania, jak chcesz się nauczyć. Możesz grać wirtualnymi środkami. I tam po prostu przeszli z prawdziwych pieniędzy na symulację. Ich informują po prostu, że jakby dalej grali. To nie jest już live demo, tylko real. Tak. To już tak, wiesz, w tą stronę, nie? No i dziennikarze prowadzą tutaj śledztwo w tej sprawie cały czas. I są pytania i do giełdy. Brokerzy nie są w stanie wyjaśnić, dokąd trafiają pieniądze i przerzucają całą odpowiedzialność na giełdzie. Wyjaśniają, że blokadzie podlegają wszystkie transakcje począwszy od 16 października, czyli na 2 tygodnie przed wprowadzeniem sankcji. Gdyby ktoś to przygotował się, już wtedy zaczął blokować. No i tutaj jeden z brokerów wyjaśnił klientom, że zablokował kwotę proporcjonalnie do wszystkich zablokowanych dolarów giełdy w Sankt Petersburgu, czyli około 58% salda w Hongkongu i 70% w Stanach Zjednoczonych. Co to znaczy? Chodzi o to, że oni zablokowali część środków, no bo giełda dostała te sankcje i część jak gdyby po prostu kasy została zablokowana za granicą. No i oni proporcjonalnie, ponieważ część pieniędzy została zablokowana tych rosyjskich w Hongkongu i część w Stanach Zjednoczonych, no i oni proporcjonalnie przerzucili to na użytkowników. No to jest jak gdyby racjonalne, nie? To wbrew pozorom nie ma afery. Ale to teraz wytłumacz mi to, bo nie doszliśmy w naszym cyklu inwestycyjnym, gdyż musieliśmy go niestety zamknąć. Za chwilę powiemy o innym projekcie, który musimy zamknąć.
nie mogliśmy dojść tam, żebym mógł się nauczyć inwestować na giełdzie. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ci wszyscy użytkownicy, którzy grali na giełdzie w Petersburgu, zostali tak dosyć mocno... Wydymani. Chciałem powiedzieć oszukani, ale chyba lepiej dobrałeś to słowo w tym momencie. Ale to majątki można było potracić całe. No wiesz, broker zainwestował te pieniądze w papiery, powiedzmy, dłużne w Hongkongu, weszły sankcje, no i on mówi, no to ja ci zabieram tyle, ja ci zabieram proporcjonalnie tyle, ja ci zabieram tyle i podpisywany. A kiedy dosyć, to proszę nie się dowiadywać. To jest kwestia giełdy, musicie czekać, dowiadywać się, wiesz. No to, wkrótce, kiedy dostaniemy swoje pieniądze wkrótce. A w końcu giełda już zadecydowała, czy ona chce upaść, czy nie chce upaść? No bo ona ma takie rozdwojenie jaźni. No powinna upaść, tylko, no bo jak gdyby rozumiesz, no pieniądze, że tak, no ona nie ma prawa bytu, ale nie chce upaść, no i na razie trwa, natomiast no pieniądze są poblokowane, majątki są często stracone, no bo tutaj nikt nie gwarantuje tych majątków, no będą pozwy, tak jak mówię, no bo tutaj tak nie możesz sobie też blokować bez, no bo nie ma też prawa rosyjskiego, który by mówiła, więc to jest jak gdyby też bezprawne blokowanie tych środków, no tylko teraz nie wiadomo, kto ma oddać te pieniądze. No właśnie, nie jest to na zasadzie nie mamy twojego płaszcza i co nam zrobisz? No na razie tak to wygląda. Ale powinniście upaść, bo jesteście już bankrutem. Nie jesteście, nie. Ale jesteście winni pieniędzy. Ale nie, powinniście upaść, nie macie pieniędzy. Nie, to wy nie macie pieniędzy. To wy powinniście upaść. To wy powinniście upaść. A, w ten sposób. No dobrze. To jest bardzo ciekawe. Ja się bardzo tym tematem interesuję. Zobaczymy, co będzie dalej. Bo wyobrażam sobie, że kilka takich luksusowych Mercedesów jeżdżących po Rosji i żyjących panów w luksusowych penthouse'ach teraz może mieć smutne święta. Tak, no i teraz jest ta wisienka na torcie, bo to czekałem. Bank Centralny wypowiedział się, bo dostał też zapytanie tutaj od dziennikarzy, jak to dalej ma wyglądać, i powiedział, że z dokumentów spółki wynika, że giełda nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań, jeżeli zagraniczne wyższe depozyty ograniczą działalność ze względów na nałożone sankcje. Czyli giełda jest chroniona. Nie jest, no ale bo tak się tłumaczą, że z ich dokumentów wynika, że nie biorą odpowiedzialności, tak? Czyli na zasadzie tak jak w szatni, masz takie za zgubione płaszcze, czyli na Biulina odpowiedzialności. Na Biulina jestem kierownikiem, która przychodzi i ten szatniarz mówi, no nie mam jego płaszcza, no i oni mówią, no ale oni ukradli nam ten płaszcz, a na Biulina mówi, proszę, tu jest ta tabliczka, proszę czytać. Tylko jesteśmy, pośrednikiem. Tak, rozumiesz, tak. mówią, ja tu jestem kierownikiem tylko sali, ja tu jestem kierownikiem sali, za rzeczy w szatni pozostawione, nikt nie odpowiada, jest tu tabliczka, proszę sobie przeczytać, ja dziękuję, ja muszę roznosić tam szampana i wraca. Tak, ale ja nadal mogę wasze pieniądze przyjąć, jakbyście chcieli też dalej inwestować. Jeżeli nie chcielibyście, żeby ukradli wam je tam, tylko gdzie indziej, to my możemy wam ukraść. dalej wpłacać. Ale patrz, jaka demokracja. Chińskie, tak, teraz nie, będą... Ale to jest najwyższa forma demokracji, gdyż sam możesz zadecydować, kto ma ci twoje pieniądze ukraść. Paweł, słuchaj, a propos... W sumie a propos nie wiem czego. A propos, już wiem, wycofania się nas z niektórych projektów. Projekt inwestycyjny musieliśmy zawiesić. Ci, którzy nas oglądają regularnie, wiedzą dlaczego i to była troszeczkę nieprzyjemna historia. Natomiast doprowadziłem niechcący do zbanowania naszego kanału przez YouTube'a. Tak. I nowy cykl Mateusza odniósł taki sukces, że YouTube nas zbanował.
Ale nie dowiecie się, to znaczy dowiecie się zaraz, za co nas zbanował, za dyskredytację kanału Kremlinka Show. Tak. Stworzyłem takie filmiki, które powodowały, że algorytm uznał... Może pokaż, nie wiem tylko, czy wtedy nie zbanuje Jaruski. Właśnie, no ale może zobaczymy. Jak migniesz szybko, to Tak, może... tak. Ale chciałem wytłumaczyć. Doprowadziłem do tego, że algorytm uznał, że postać, którą nagrywam, obraża prowadzących Kremlinkę Show i dyskredytuje ten program, przez co dał nam ostrzeżenie i musieliśmy, przynajmniej na razie, wycofać się ze wszystkich tych publikacji, co było dla nas niezwykle dziwne, no ale tak, doprowadziłem do autozbanowania. Więc... Autodestrukcji. Autodestrukcji. Mateusz potrafi. Tak. Cyk. Chciał zrobić ciekawy cyp, który krytykuje, a ponieważ Tak. YouTube nie zna się na żartach i na ironii. Tak, odkryliśmy, że algorytm niebieski Rumcajs krytykuje poważny kanał i zbanował nam Rumcajsa, a ponieważ zbanowanie Rumcajsa może pociągnąć zbanowanie też poważnych treści, tak. No to musieliśmy to zawiesić. Kilka tych filmów było, ja nagrałem chyba z 10, niestety nie mogę ich wyemitować więcej, no ale zobacz. Ci dwaj znów sieją zamęt, kolejny raz o jajkach. Wiecie, co dziś powiedzieli? Że nie ma u nas jaj, bo Putin pcha Rosję do przodu w 7-milowych krokach i że kury po prostu nie nadążają. Co ja mam z nimi zrobić? Pomóżcie! No i ja nie rozumiem. A więc prośba, Mateusz, już nie kręć, daj sobie spokój, tak. YouTube nie zna się tutaj na satyrze i na ironii. Ale wiesz co, bo ja wpadłem na świetny pomysł wykorzystywania... Nie. Ale to akurat... Ale ogólnie jesteśmy... Nie wiem, czy zauważyłeś, tak? Bardzo często tutaj nie dość, że Rosjanie nas atakują, YouTube nas atakuje, to jeszcze ty zaatakowałeś własny kanał, tak? I go zbanowałeś. Tak, ale chciałem podzielić się tą odpowiedzialnością z naszymi widzami, bo akurat tu wykorzystałem jeden z komentarzy naszych widzów, bo my je czytamy i często macie świetne pomysły i są to fajne żarty. Ja wykorzystałem jeden z tych komentarzy do nagrania takiego shorta i kilka razy chyba tak próbowałem gdzieś odszukać, jak coś mi się podobało, to próbowałem nagrać. Niestety YouTube stwierdził, że atakujemy, że to jest mowa nienawiści chyba, może coś w ten deseń, no i skierowana w nas, więc dziękujemy YouTube'owi za zbanowanie nas, ale jednocześnie za ochronę nas. Teraz pora przejść do kąciku kryminalnego. Mam dla ciebie informację, że w Moskwie grasuje babciowy kieszonkowiec. O, ale jest babcią i jest kieszonkowcem, czy atakuje babcię? Jest babcią i jest kieszonkowcem. O, właśnie nie wiem, jak się nazywa kobieta, która jest kieszonkowcem. Starsza kobieta. I jeszcze starsza kobieta. I tutaj mamy... Dajcie znać w komentarzach, bo to powinno być jakieś słowo na to, jakieś określenie. 79-letnia babcia została zatrzymana w Moskwie za kradzież telefonu, iPhone'a. O, a po co jej iPhone? Wiesz co, podobno to nie był pierwszy raz. Podczas jazdy autobusem po cichu ukradła telefon innej emerytce. 20 listopada 70-letnia Irmiła skontaktowała się z policją. Kobieta twierdziła, że podczas podróży autobusem zniknął jej ulubiony smartfon za 70 000 rubli. Policja wszczęła sprawę karną, rozpoczęła śledztwo, a 3 tygodnie później śledczy odkryli podejrzanego. Okazała się nią 79-letnia emerytka Ludmiła. Według śledczych udało się jej niezauważenie wyjąć kilka telefonów, gdy jechała autobusem. Babcia została zatrzymana
no nie wiem właśnie co. No Ja tu proponuję jakieś niedopatrzenie, tak? Nie, no wiesz co, wyrok, no właśnie, no bo jaki dać To wyrok? kradzież chcą wpić, że za kradzież. A ona nie może się powołać na jakąś chorobę, że zapomniała, że się nie kradnie? Że chciała pożyczyć, zadzwonić i tak, oddała. Że chciała pożyczyć telefon, bo ktoś jej właśnie pożyczył. No powinna się tak choinkę. tłumaczyć, jak w latach 90., jak kradli samochody w Polsce, to oni mówili, że no, oni pożyczyli, tak, i chcieli tam podjechać i zostawić, nie? I ona może tak samo, tak chciała zadzwonić, bo na przykład żelazko zostawiła w domu, nie? I nie pamiętała do wnuczki, tak, nie? Tak, a nie ona było nie czasu, zdąży. a pilna sprawa, nie? I wiesz, chciała wyjąć i oddać, no ale tamta wysiadła nagle i jakoś tak samo to się potoczyło. Nie, ale to teraz mówiąc poważnie, bo my się śmiejemy, ale jednak kurczę, żeby 79-letnia staruszka musiała takie rzeczy robić, to nie za ciekawie, nie? No mówimy, że no, ta przestępczość rozwija się, natomiast no, te kierunki rozwoju przestępczości czasami są zaskakujące, tak? No, z jakichś powodów jednak... Mieliśmy historię wcześniej, że masła emeryci kradli, to było w zeszłym roku i montowali je w te takie plastikowe skrzynki. Safe boxy, tak? Safe boxy, safery czy jakoś tak, więc no wtedy była taka sytuacja, teraz te telefony, głupio, bo iPhone'a chyba nie za bardzo można sprzedać, w ogóle nie wiem jak jest teraz z nowymi telefonami, dajcie znać. Nie wiem, ale chyba z tego, ponieważ przy niej zatrzymano kilka takich telefonów, więc chyba, że ona może właśnie przeszła na emeryturę i stwierdziła, że jeszcze może pracować i że za wcześnie na tą emeryturę, bo no wiesz, no to może... Ale jak za wcześnie? To było 20 lat temu, 79 lat. Ona tam do 60 kobiety chyba. No ale może... Czy nawet krócej. To, tak, że można jeszcze pracować, no więc... Co prawda to nie jest praca, tylko kradzież, ale w Rosji czasami... Ale mówi się, że żadna praca nie hańbi. Nie, no w Rosji akurat kradzież to też często jest uważana obecnie za pracę, więc to by nawet pasowało. Tak, a może ona chciała zostać politykiem? W wieku 79 lat... A ile ma Putin lat? No ale ile, wiesz, no on jednak ma ileś lat już za sobą. No tak, ona się trochę późno zorientowała. Tak, to zdecydowanie za późno. On zaczynał jednak, wiesz, 30-40 lat temu tą karierę przestępczą, tak. No w sumie dużo podobieństwa, tak, no bo też najpierw zaczął kraść, a potem został politykiem. No tutaj też tak mogło być, ale... Może się dobrze czuje jak na swój wiek. I mówi, że ma jeszcze trochę lat przed sobą. To jeszcze mam dla ciebie jedną informację. To ja robię rękę, bo bardzo długo się zastanawiałeś, to ja to sobie wytnę, a ty sobie przeczytaj na spokojnie. Mamy aferę muszę opuścić, okej. Mamy, słuchaj, aferę windową, my mówiliśmy, że coś takiego będzie się działo. Kiedyś pisałem, tak. No i takie informacje w sumie kryminalne, no będą się powtarzać. Wieżowców w Chimkach 2 mężczyzn zepsuło ostatnio działającą windę, a następnie operatora windy. Zepsuło operatora windy? Tak. Czyli przyjechał jakiś operator, żeby naprawić, a oni nie byli zadowoleni z jego usług lub czasu oczekiwania na tą usługę. Tak, z czasu chyba nie byli zadowoleni, bo go od razu zepsuli. A ile czekali? 3 tygodnie. To, wiesz co, może ci przeczytam. Okej. Zatrucie alkoholowe w połączeniu ze stresem wynikającym z klaustrofobii odbiło się na nich mocno. Para zaczęła kopać stopami windę, która utknęła pomiędzy 19 a 20 piętrem, czekając na operatora windy. Po kilku godzinach... Powiem ci, ja ci powiem, przepraszam, jakbym był zawieszony w metalowej skrzyni na wysokości 20 piętra,
to ostatnią rzeczą, jaką bym chciał robić, to kopać w tą skrzynię, która mnie trzyma przed upadkiem, nie? Ale Znaczy wiesz co, jest tam filmik, ale on jest nudny, bo oni po prostu nawalają i kopią, tak? Nie ma co oglądać, bo tam jest tej kamery, bo w tej windzie kamera była i działała, a więc widać, że oni po prostu nawalają i tak przez dłuższy czas, no tam chyba 3 godziny. Próbowali rozbić tą windę, ale się nie udało. W każdym razie, kiedy operator przybył na miejsce, mężczyźni mieli jeszcze siłę i zaczęli go bić, nie doceniając pomocy. A przepraszam, a czy ty nie powiedziałeś przed chwilą, że to była para? Tak, para. Znaczy 2 mężczyzn. A, no bo para to zazwyczaj... Ale nie, no że para mężczyzn. No, że... okej. Znaczy tam nic nie ma, żeby coś innego robili. Jest tylko, że bo pobili tego operatora tak, że policja przyjechała. No I to było wszystko na 20 piętrze. Tak, i winda nie została naprawiona, bo on przyszedł, żeby naprawić tą windę. Znaczy, ale wiesz co, on musiał wejść na 20 piętro z narzędziami, więc on przyszedł. Tak, rozkręcić, nie? Tak, namachał się, coś tam, taki zmęczony, spocony, bo wiesz, te klucze, to wszystko to waży. No i musisz zaiwaniać na 20 piętro, oni cię pobiją. No i wiesz, on otwiera i pierwszą rzeczą, którą to dostał kopa, tak. Okej. No i potem tych kopniaków było coraz więcej, to znowu ze względów na YouTube'a tego nie opublikujemy. No bo to wygląda trochę, tak powiem ci, że tak powiem drastycznie. Pewnie pan przebywa teraz jeszcze na L4, patrząc po rezultacie tych działań. Ja ci powiem, od razu mi się przypomina historia, wiesz czego? Kierowców karetek. Że ich brakuje i że były sytuacje, że mówią, że oni nie dadzą rady nieść, bo na przykład kobieta jest kierowcą karetki i tu trzeba znieść chopa z 20 piętra na noszach. No właśnie i tutaj jest, bo okazuje się, że w wieżowcu to ma 26 pięter, ten wieżowiec. Są 3 windy. No to była ostatnia, która działała i ona już też nie działa. Wszystkie 3 nie działają. A to był jeden serwisant na cały region najprawdopodobniej. Prawdopodobnie wykończyli ostatniego serwisanta, tak? Wiesz, 2 popsuły się, ostatnia działała, zacięła się, tak, on przyjechał... Wiesz, jest tak mało, że mówi, a działa w tym budynku chociaż jedna? Tak, to wy jeszcze czekacie, nie? Bo mam tu inne I oni go dojechali. No i oni go dojechali i nie ma już teraz żadnego serwisanta. To jest takie typowo rosyjskie, nie? I poczekaj, tu mam... No i do tej pory nie działa, tak? Z tego, chyba że nie wiem, no może czegoś nie wiem. Ja bym jako ten serwisant powiedział, chrzancie się, nie naprawię wam w tym bloku windy. No i koniec, co, zwolnią mnie? No to niech mnie zwolnią. Pójdę do fabryki. I niech sobie radzą. No i jeżeli jest mało serwisantów, to nikt serwisanta nie zwolni. Tak, natomiast ten problem z windami narasta w Rosji i to zaczyna być poważny problem, bo jednak w Rosji trochę jest tych wyższych takich wieżowców, budynków, też budowanych w latach powiedzmy poprzedniego wieku. No i tam problem z serwisem, z dostępnością personelu, z dostępnością części, a teraz jeszcze się to zwiększyło, no bo przecież to były windy i sowieckie i też zachodnie, no bo dosyć dużo było też montowanych, powiedzmy były wymieniane tak w latach 20-30 lat temu były wymieniane na te zachodnie, na części do tych zachodnich jest embargo. Więc ja wiesz co, na szybko spróbuję zaczyna znaleźć. Być poważna. O, ja mam, bo ja pisałem w sierpniu. Tak, ty kiedyś pisałeś i się artykuł o tym sprawdziło. W 59 regionach kraju stare windy w budynkach mieszkalnych nie są wymieniane. Oszacowano, że 47 000 wind osiągnęło swój termin ważności. I to były informacje z sierpnia.
Myślę, że ten temat się znacząco nie zmienił. Były informacje z Rostatu w sierpniu pokazujące na spadek produkcji wind o 31% w Rosji i oznaczało to utratę prawie 10 000 wind w najbliższym roku, gdyż nie ma po prostu co z tym zrobić. Kolejne 47 000 wind w sierpniu były już na poziomie resursów wymagających serwisu. No to tak będzie się kończyć, tak, że tutaj teraz ale to teraz serwisantach, ci serwisanci też cudów jak nie ma części, to co on ma zrobić, nie? Albo ich jest za mało. A jeszcze teraz dochodzi, że to praca wygląda, że bardziej niebezpieczna niż z ochroniarzami będą musieli chodzić. Z ochroniarzami trzeba będzie. Może jakaś rozgwardia będzie, wiesz, oddelegowywana do windowych serwisów. Że wiesz, że tu tak, ale my się śmiejemy, natomiast wyobraźcie sobie, mieszkacie w takim wieżowcu, część podobno już osób się przeprowadziła do rodziny, no i czeka. No i tak mogą jeszcze poczekać nawet kilka miesięcy na naprawę tego. Ale to się nie zmieni. Słuchaj, jeżeli masz obniżone produkcje, no bo nie możesz produkować, no bo nie masz podzespołów i fabryki są wykorzystywane, wiesz, w innych celach. Fabryki produkują drony, a nie podzespoły do wind. No bo przecież te serwomechanizmy to dronów. Chyba, że Rosjanie budują piętrowe czołgi. I tam winda. No to, tak. Że wiesz, 40 luf w jednym, taki wiesz, taki wieżowiec. I wtedy potrzebujesz albo te takie chodzące jak w Gwiezdnych Wojnach, te takie psy strzelające, może już są wdrażane w produkcję. Za dużo tego Szojgu się naczytałeś. Raporty Szojgu, no co? I tam po prostu z buta idzie winda z jednej nogi i tam idą te windy, bo tych 47 000 tych wielkich psów, robotów. Macie przykład właśnie jak czytanie rosyjskich raportów szkodzi. Tak, nie tylko spożywanie rosyjskich trunków, ale czytanie rosyjskich raportów też szkodzi nam. Ale ja mam wrażenie, że duża część Polaków czyta te rosyjskie raporty i mówi, cholera, tam będą te duże psy, te mechaniczne. Nie no, wiesz. Czyta, wiesz, na przykład mi się zawsze podoba, jak Szojgu coś powie, tak, a potem polscy eksperci mówią, 2 miliony Rosjanie żołnierzy, tak. bo Szojgu powiedział. Tak. No powiedzieli, że planują. 640 000 laserowych czołgów i to do przyszłego roku. Więc no, tak to wygląda, nie? Ale z tymi windami to są te takie niuanse, których chyba nigdzie wcześniej wiesz, no w polskiej prasie nie spotkasz. No widziałeś gdzieś, żeby była informacja, że w Rosji windy się psują. Tak, nie? U mnie w październiku zeszłego roku i w sierpniu już później podałem liczby, no i tak co pół roku jak coś. A problem jest poważny społecznie, tak? Jednak. Tak. Jednak codzienne życie. Wyobraź sobie tachać zgrzewkę wody na 20 piętro bez windy. Wiesz, tachać zgrzewkę, to można tachać zgrzewkę czegoś innego, szczególnie, że kartki mają być wprowadzone. Patrz! Putin rozwiązał ten problem picia dekretem. No skrzynki piwa nie wniesiesz na 20 piętro, odpuścisz sobie. Wniesiesz, tylko trzeba się dzielić wtedy, bo sam nie wniesiesz. No tak, albo pijesz. A więc w ten sposób zmniejsza, no bo już we dwóch musisz nosić. No to już ale weź, to trochę kondycję sobie poprawisz na 26 piętro. Ale z drugiej strony, jak cię wezmą na front, no to masz lepszą kondycję od razu. A potem jak się skończy, wnieść z powrotem następną. No. Ja bym chyba jadł tylko te chrupki flipsy. I wodę z kranu, bo to nie musiałbym dźwigać. Słuchaj, mieliśmy, pamiętasz, tutaj car rozmawiał z narodem i dostał pytanie o drony. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Od korespondenta wojskowego, który zapytał się, czy na froncie brakuje dronów. No i Władimir odpowiedział, nie można nie zauważyć, że sytuacja się poprawia. Czy to prawda? Powiedz mi, że to prawda. Aha, to takie pytanie z poleceniem.
Dmitrij Kulko powiedział tak, to jest prawda. Sytuacja się poprawia. Pytanie, czemu tak brakuje? Spróbujmy zagrać w tą grę. Ty będziesz Putinem. Za mało, tak. No. A ja spróbuję zadać ci pytanie. Ja jestem korespondentem, tak? Nie, ty będziesz Putinem. Ja Putinem. Tak, w sensie będziesz odpowiadał z ramienia Putina. Jak Putinem, to czekaj. To okularów nie potrzebuję jak Putinem. Okej. Putin ma dobry wzrok. Okej. Czy moja sytuacja finansowa się poprawia? Tak. Nie, nie tak miałeś powiedzieć. To ja będę Putinem, czekaj. To czekaj, to ja zakładam okulary. Mateuszu, dlaczego tak mało zarabiam? Nie da się nie zauważyć, że zarabiasz coraz lepiej, prawda? Tak, zarabiam coraz lepiej, sytuacja mi się poprawia. Dziękuję. Wiesz, Jednak bardziej się nadajesz, widzisz? Ja jednak nie mam tych umiejętności, a ty już takie dyktatorskie zapędy. Ja już czytam tych raportów tyle, że... Dużo z tym Szojgu przebywasz. No tak. W domu mam pytania. Mateusz, posprzątasz w końcu tą łazienkę? Ja mówię... Tak, zauważ, że sytuacja się poprawia. Ja mówię... Nie da się nie zauważyć, że w tym tygodniu że sytuacja się poprawia. Twoja kolej, prawda? No i moja partnerka, no tak, masz rację. Tak. No w ten sposób chyba. Czemu tak dużo na przykład Rosjan ginie na froncie? Nie da się zauważyć, że sytuacja się poprawia. Że ginie coraz mniej. Nasi nekromanci robią co mogą. Co mogą, tak? A ten korespondent mówi... A tak, zauważam, coraz więcej tego zielonego dymu unosi się na froncie. Tak, poprawia się. Okej. To następny temat. Mam też wypowiedź, słuchaj, na temat jaj Putina. A to nie mieliśmy już? Nie, tego nie. To nowa. No strasznie często wraca do tych jajek. No ale dobra. Tak, dostał pytanie o jaja i podwyżkę teraz jaj i powiedział: mamy wzrost dochodów, wzrósł popyt, ja sam uwielbiam jajka. Mógłbym zjeść 10 od razu rano, ale nie mam wielkości produkcji. Ale sytuacja się poprawia. Mam taką nadzieję. Przez kolejne 2 tygodnie z ministrem toczyłem rozmowy na temat jajek. Przepraszamy, to porażka rządu. Obiecuję, że sytuacja w najbliższej przyszłości ulegnie poprawie. Chcesz mi powiedzieć, że on powiedział, że gdybym tylko dostał, to bym zjadł 10 jajek na śniadanie, ale nie ma? Nie ma. Nawet do niego to dotarło? No, znaczy on, bo wiesz, bo może to jest właśnie, że on za dużo tych, spożycie miał. Za nie, duże. Ja myślę, że się nawet wygadał, że nawet na Kremlu nie ma jajek. W sensie, że to tak już daleko jest, że on by chciał zjeść 10, a nie dostał. Aż 10 rano. Powiem ci, że ja go nie doceniałem. To ja to tak 2. No. To mój syn to 3 zje, nie? Jaja. Nie wiem, ile ty jaj rano byś tak zjadł. Ja tak 3 jem. 3, no tak jak twój syn. Ale 10 to byś chyba nie dał rady. Piszcie, jeżeli ktoś da... W sumie Putin to on to nie no, zależy ile chlebka, bo może Putin nie je chlebka, bo nie może. To wtedy same jaja. Ale co to same 10 jaj samych byś zjadł? No nie wiem. Ja kiedyś widziałem taką Chinkę, co jadła te surowe jaja, tak? A może Putin robi tak jak Rocky, wiesz, on tam ćwiczy i wbija te surowe jaja. No. Wiesz, on ma bardzo taką wymagającą pracę. Przecież on musi sam ręcznie sterować całym dużym krajem. To prawda. Który prowadzi jeszcze wojnę. No i tam tymi jajami. 2 tygodnie. Cały rząd niekompetentny, bank centralny niekompetentny, ludzie piją, trzeba dekrety pisać, matki nie chcą rodzić dzieci, kury znikają, jajek nie niosą. 2 tygodnie po tych bazarach jeździli z ministrem, szukali tych jajek, nie? A to byli w Turcji, tam ale zobacz jak to w Azerbejdżanie. Nie? Ale jaki to jest dogłębny problem,
że minister rolnictwa z Putinem 2 tygodnie próbują rozwiązać ten problem. No, a myślisz, że to wiesz, weź Oni- przejedź się po tych wszystkich bazarach, tak? Z Oni- tymi babami, wiesz, te kontrakty podpisuj, tak? No to trochę trwa. Oni No to chcieli podbić Ukrainę w 3 miliard dni. jajek. Miliard Pamiętaj, jajek. oni chcieli Ukrainę w 3 dni podbić, a No. tu 2 tygodnie jajek nie umią znaleźć. No ale miliard. Miliard jajek. No a ile metrów kwadratowych ma Ukraina? Miliardy. To też jest, wiesz, no i metr Nie, kwadratowy to miliony. więcej niż jajka. No. Kilometry kwadratowe. A, metrów. A. Metrów, no. A ile metr kwadratowy jest większy od jajka? No. A oni 3 dni. No, nie, to nie jest łatwe zadanie. On potrzebuje energii. A jajka to jednak dają. jest... Dają. Znaczy, nie dają, kury nie dają tej energii Putinowi. O! To może być jakaś zamach stanu. To dekret trzeba. Tak. Na Zlikwidować kury, Nie, bo się sprzeciwiają. nie, żeby więcej niosły. Zobaczymy, co będzie. Mateuszu, Zgasłeś trochę. zgasłeś. Światło ci trochę zgasło. Słuchaj, no dużo o tych jajach mówimy, no bo nie oszukujmy, to jest najważniejszy temat w Rosji. Ja się obawiam, jak ten boczku i kiełbasy w przyszłym roku zabraknie, a zabraknie to już wiemy, co wtedy będzie się mówić w Rosji, nie? Jak tam tej słoninki nie będzie. Natomiast no, obecnie sytuacja, mówimy, że jest taka zła, a ja mam zdjęcie, które pokazuje, że nie jest tak źle. Okej, no to jak jest, no to możemy kończyć. O. No nie, no to przecież jest bardzo dobrze. No. Bardzo dobrze, popyt został, wiesz, zaspokojony i zostało kilka jajek. Akurat No dla i to Putina na zobacz, śniadanie. to nie jest tak, że to tylko, że pod publikę, nie, że to tam jedne, wiesz, nie, opakowanie jakieś stoi, to zobacz tam raz, nawet jakby tam wyjedli, bo podobno teraz wyjadują. Na miejscu? Tak, znaczy, że wyjmują i do kieszeni chowają, nie? Takie to nie jest jedzenie wtedy. To jest nie jedzenie. I ochroniarze muszą, wiesz, tam sprawdzać i rewidować. Nie? Sprawdzają, czy klienci mają jaja? Tak. No. Aha, no dobrze. I mężczyzn, i kobiet. Ale zobacz, patrz, 1, 2, 3, 4, 5. Ja 5 opakowań naliczyłem. Ja tu widzę położone piętrowo na dole, więc tu jest więcej, bo 3 na górnej krawędzi, na dolnej jest 5, więc tu już tylko na drugim blacie jest 8, tu jest 9, 10. 10 opakowań po 10 jaj, myślę, że spokojnie. Rosja jest uratowana. To znaczy, że słuchaj, no nie jest tak źle, prawda? Nie, musimy odwołać wszystkie nasze poprzednie występy. No wszystkie prawda okładki. Znaczy wiesz co, no są takie, że tam jest pusto. Też takie widziałem. Ale może oni właśnie tak specjalnie, wiesz, wycinali, bo tam były. Ja wiem, co się dzieje. Bo tam były, tylko oni tak, wiesz, specjalnie... Ja to rozgryzłem, tam są świetni marketingowcy. Słuchaj, masz półkę w Rosji. Słuchaj, patrz, masz półkę wąską i jaj nawalone, wiesz, wszystko jest wypełnione tymi 8 paczkami, bo wąska półeczka. No to ludzie przychodzą, mówią, jest w porządku. Ale dasz szerszą półkę, rozłożysz, że pusto, no to ludzie już dostają, wiesz, kociokwiku. O, że brakuje. A na zapleczu 3 palety i oni donoszą tak, tylko żeby była końcówka. No i patrz. Jak ja bym miał sklep z jajami, to ja bym mówił, że się kończą cały czas. A świeże? No jak nie świeże? No wiesz, wszystko 25% w miesiąc skoczyło spożycie. No, ludzie jedzą jaja na zapas. No bo Putin, wiesz, powiedział, że 10 jajek na śniadanie by chciał, no i ludzie pomyśleli, że nie mogą być gorsi, nie? No tak. Chcą być jak Putin. Nie, myślę, że to jest świetna kampania marketingowa. Właśnie, piszcie, ile jajek jecie na śniadanie, czy tak jak Putin 10 byście dali radę, bo ja 3, tak swoje możliwości na 3 oceniam, ale jak ktoś się ocenia jajcarsko na wyżej, to możemy jakiś ranking zrobić. Tak, to jest a ja nawołuję do częstej spożywania jajecznicy
i patrzcie na tą jajecznicę w ten talerz, tam szczypiorek czy cebulkę, co tam lubicie, i tak pomyślcie sobie... Z takim szczypiorkiem to dobra jajecznica. Tak, i tak sobie pomyślcie... Aż mi się głodny zrobiłem. I ja mogę. I tak sobie pomyślcie, i ja mogę. A w niektórych krajach to jest kraftowy, luksusowy. I tym oto optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Zostawcie subskrypcję, Dużo jaj, lajka. słuchajcie, święta, jedźcie. To są zdrowe rzeczy. Jaja są bardzo zdrowe, bardzo potrzebne i dużo jaj wam życzymy. Co prawda święta. Dajcie lajka, jeśli lubicie ale jajka. ważne. Dajcie lajka, jeśli lajka, lubicie jak jajko. Lubicie jajka. Taka akcja. Tak. I Trzymajcie dziękujemy. się. Cześć. Miłego. Cześć.